Film montuje się w takich okolicznościach. Mam od razu podpowiedzi, czy ujęcie jest dobre, czy jest złe. Daniel będzie próbował teraz W końcu ostrego sosu indyjskiego, tak? Ale z czego to jest wykonane? To jest chili, to jest tylko chili. I to się nazywa jak chili? Z Assamu? No. To jest ciężki przypadek. No. Ja wiem. Znaczy czuję, jest coś ostre, ale nie mam czkawki. No, jest ostrawa. A oczy mi się załzawiły. Załzawiły ci oczy. Tak. Będę płakał. Ale nie płaczę, tylko załzawiły się. Było ostre. No lepsze niż to co... Bo ja się spodziewałem, że w Indiach będzie wszystko tak super ostre, że w końcu się nakarmię tym ostrym. A nie jest takie ostre. Trafiliśmy, zaraz wam wszystko wyjaśnimy. Do Kasi, która mieszka tutaj już bardzo długo, bo 10 lat w Indiach. 10 lat. A jak się tu znaleźliśmy, to za chwilkę wszystkiego się dowiecie. This is rice. And this is curry made with gram flour and buttermilk. And this is salad, green salad as you know. And this is papaya salad. And this is carrot pudding. Jeśli macie taką ochotę i chęć na minimum 2 tygodnie przyjechać do Indii i być wolontariuszem, to możecie skorzystać, tam wam zostawimy link na dole w opisie i przyjechać do Dave'a i takim wolontariuszem się stać. My teraz właśnie też idziemy jako wolontariusze. Nie na 2 tygodnie, ale na 2 godzinki idziemy, bo może dzięki nam znaczy będziemy szczęśliwi nawet jeżeli jedna osoba zmieni swoje życie i nie będzie żyła w wiosce, zastanawiała się ojejku, jak tutaj sobie żyć, jak na przykład przyjdzie monsun, tylko zacznie robić coś kreatywnego i na tym troszeczkę ten projekt polega, który właśnie Kasia prowadzi. Chodzi o to, że oni tutaj chcą pokazać inne perspektywy niż tylko... O, już idą po nas dzieci. Inne perspektywy niż te, które są tutaj, bo tutaj jest bardzo mocno to ustawione, każdy ma swoją rolę i tak dalej, ale nie każdy chce tak żyć. Oni chcą pokazać tą alternatywę, że kobiety mogą więcej, bo tu kobiety są tylko do tej roli robienia placków przekazane i one najczęściej, tak jak nam opowiadali, umierają na choroby płuc, bo to się dzieje na ognisku w domu. Nie, tutaj kobieta zaczyna żyć dopiero jak wyjdzie za mąż, dlatego że sami rodzice nie bardzo uznają to, że rodzi im się dziewczynka, nie daj Boże kolejna. Tak. Kiedyś w ogóle, znaczy kiedyś jeszcze całkiem niedawno były one po prostu zabijane, jak ich było za dużo i nie możesz wiedzieć, jak jesteś w ciąży, co to jest za płeć, bo jak się dowiesz, że dziewczynka, to możesz przypadkiem ją zabić, tak? Więc w tej chwili trochę to się pozmieniało i na przykład tutaj we wsi, tam byłam w domu, gdzie jest 7 dziewczynek. Są same... I czekają na chłopca, tak. Tak, czekają na chłopca, żeby wyrwać się z tego domu i zacząć żyć. To jest klimatyzacja, a ja jestem teraz w domu prywatnym, gdzie zaprosiły mnie dziewczyny. Takie dziewczyny! Takie dziewczyny mnie zaprosiły. Tak, jesteś i ty. My też chcemy pokazać tą alternatywę, że tak jak widzicie, kobiety mogą podróżować po całym świecie, zdobywać go i to jest główna nasza tutaj rola, żeby w ten sposób zostać wolontariuszem, a my bardzo lubimy czynić dobro i właśnie idziemy to robić. You understand? No. No.
Bo właśnie jak chcecie tu przyjechać, to możecie uczyć języka angielskiego, możecie pomagać w kopaniu dołu, który jest tutaj bardzo ważnym projektem, się okazuje. Możecie pomagać w przygotowaniu domów do różnych tam uroczystości typu... Mówiłeś już, że można kopać doły? Wesele, mówiłem właśnie. Teraz wam wyjaśnię, o co chodzi z tymi dołami, bo będzie szybciej niż robić napisy. Dave ma taki plan, żeby w 4 lata wykopać dziurę jeszcze do tamtej choinki, tam dalej, ta, która jest jedna choinka, czyli ten murek i ta choinka, i 80 metrów w tamtą stronę, czyli tą ziemię tam przerzuci, żeby stworzyć tutaj cały duży zbiornik dla całej wsi, żeby mieli wodę, bo problem jest tego typu, że w chwili obecnej w jakiś sposób, kiedy było tutaj panowanie kolonialne, zostały podmienione drzewa, czyli te bardziej szlachetne zostały wycięte i zastąpione tym rodzajem sosny, to jakieś bardziej cedrowe drzewo jest. I tak jak wiecie, cedry czy sosny, one mają bardzo płytki system korzeniowy i nie pozwalają temu, żeby ta woda dostawała się do środka, a tak jak nam Kasia mówiła, która się chowa za drzewem... Pokaż szychę! Pokaż szychę! To struktura, były badania geologiczne, struktura tej góry jest tak jak gąbka i jak pada, to ona normalnie sobie nasiąka. No i teraz przez to, że te korzenie się nie przebijają do tej warstwy głębszej, oni mają problem z tym, żeby mieć wodę w czasie zimowej, kiedy tutaj nie ma monsunu. I właśnie myślimy, jak pomóc Dave'owi, oprócz tego, że musimy chyba zaraz pokopać, no bo on 200... Nie ma co myśleć, trzeba robić. 2 tony dziennie sobie obliczył, żeby w 4 lata to zbudować, 2 tony dziennie musi tego przerzucić. Narzędzia, których używa, to są wszystko narzędzia ręczne. Z wioski na razie nie bardzo chcą mu pomagać, on codziennie próbuje po 2 godziny to robić, realizować. I w ogóle no, kosmos projekt, jak sobie o tym pomyślisz, ile tutaj jest ziemi do przerzucenia ręcznie, to jest masakra. I tak wygląda tutaj sprawa z wodą. I to Dave robi. Zastanawiamy się, czy nie ma jakiegoś sposobu... Żeby przekonać całą wieś, żeby mu pomagała, bo on sam nie da rady. Tak. No. Ale fundacje, projekty tutaj nie działają, żeby chociaż, nie wiem, jakoś sobie wynajął koparkę. No, nie jest prosta sprawa z wodą, tak jak widzicie. I nie trzeba mieć pustyni, może być zielono, a wody może brakować, szczególnie tej pitnej. My chyba będziemy tę prezentację prowadzić przez Vasco, bo oni nie rozumieją nic po angielsku. Oni rozumieją tylko to. Okej, We go. Dobrze, bo już nas tutaj Wołają nas na prezentację. menedżer w czerwonej bluzie, więc znaczy, że menedżer nas zwołuje, to Naszym idziemy. menedżerem jest Kasia, to jest Polka. Tak, ale ten jest takim, to jest jej mianowany pomocnik. kierownik, tak. Specjalnie na wyprawę, na podróż kamperem do Indii, już w tej części, gdzie jesteśmy, czyli w Indiach, zdecydowaliśmy się poprosić naszego partnera wyprawy, czyli Vasco, o to, żeby wymienić nam te urządzenia, ponieważ stwierdziliśmy, że To nie tak jak w Polsce, że wszystko jest czarne albo białe. W Indiach jest wszystko kolorowe. i przez następną część wyprawy będziemy korzystać właśnie z tych kolorowych, nowych modeli, które Wy też możecie kupić z naszym rabatem. Wystarczy wpisać kod CAMPER5 i możecie wybrać z wielu kolorów tych, które Wam pasują. My wybraliśmy dlatego też kolory tych urządzeń takie, bo podczas używania, kiedy Indusi na to patrzą, to nie kojarzy im się to z komórką. Widzą, że to jest jakiś fajny gadżet. Że to jest coś innego i to ich zachęca do rozmów, chociaż nie zawsze wyjmujemy Vasco, bo bardziej do takich celów, kiedy my chcemy coś od nich uzyskać, bo jak oni się rozgadają, to czasami jest pół dnia wyjęte z życia. Ale w przypadku wysyłki paczki, tym bardziej za granicę, nie jest to takie proste, bo to jest właśnie jeden z minusów Van Life'u, że nie mamy stałego adresu i często trzeba ten adres kombinować. Natomiast plusem Van Life'u jest to, że dzięki temu poznajemy bardzo fajne osoby, z którymi utrzymujemy kontakt do tej pory. I w przypadku takiego kraju jak Polska, gdzie wysyłamy sobie do paczkomatu, nie musimy nikogo angażować w sprawę wysyłki, jednak w Indiach oprócz tego, że ta paczka trafi pod ten adres, znaczy zanim trafi pod ten adres, musi przejść taką procedurę, mnóstwo dokumentów, bo tam celnicy robią takie rzeczy, że nawet nie chcecie wiedzieć, to za długo by opowiadać. I to wszystko dla nas zrobiła Kasia Drobner, której bardzo dziękujemy. Kasia niestety nie dała się nagrać. Chciała prawie że do końca pozostać incognito. Jest to wspaniała osoba, taka artystyczna dusza i taka dobra dusza,
która nam tutaj dużo pomaga, ale też dużo miesza, bo dzięki niej trafiliśmy do miejsca. Pojechaliśmy w ogóle w inną stronę niż nasz plan wyprawy zakładał, do góry, w głąb Himalajów, a nie w dół, tak jak planowaliśmy od razu. Jednak jesteśmy jej bardzo wdzięczni, bo przeżyliśmy przygodę i zobaczyliśmy takie inne Indie, niż byśmy zobaczyli jadąc cały czas w dół, które i tak zobaczymy. Kasia oczywiście jest Polką, która od 10 lat mieszka w Indiach. Prowadzi działalność Dobrostan Mission, która pomaga kupić ludziom chorym na raka leki o wiele taniej niż to można odbyć się w Polsce. My zostawimy dla pewności, być może kiedyś ktoś będzie chciał skorzystać z tego linku. Mamy nadzieję, że nikt nie będzie potrzebował, ale jeśli, no to jest to zaufana osoba, żeby te leki dostać taniej. I jesteśmy niezmiernie wdzięczni za jej szczodrość, za to, że oprócz adresu dalej nam pomaga i nie ma nas jeszcze dosyć. nie powiedzieliśmy, co za ten wolontariat może być, czyli... O, gdzieś tędy mogą wchodzić. Możecie zamieszkać w takim niebieskim, ciemnym albo jaśniejszym domu. Macie... W tak niebieskim domu, tak jak Shiva ma kolor skóry na wielu pomnikach i na wielu zdjęciach też. I dzięki temu dostaniecie też łóżko, gdzie będziecie mogli się wyspać. Dostaniecie wyżywienie, to jest jakaś opłata żywieniowa bardzo niewielka na to, żeby się złożyć na produkty. W Indiach są bardzo popularne szybkowary i w nich się robi ryż. Myślisz, że to jest ryż? Myślę, że to jest ryż. Nie wiem, jak się... Znaczy wiem, jak obsługuje. Pewnie gdzieś się tu to jest chlebek, jak on się nazywa? Roti. Roti. I on jest taki najbardziej popularny. Pickles. Pikle. Pikle z cytryny i z amli. O. I czatnej. I z cytryny i z? Amli. Amli? Tak, to co tutaj leży. Oto. Jaki jest najlepszy sposób na konserwację owoców? Suszenie na słońcu. Tyle, że w Polsce jak już te owoce urosną, to tego słońca nie ma, a tutaj mogą z tego korzystać cały czas. A to jest Czatnej. czatnej. O, zgadłam, że ryż jest w szybkowarze. Okay. For me it's enough. Thank you. Okej. That's it? You're joking. Joking. A to jest wok zrobiony z resorów spadłych ciężarówek, które jeżdżą po górach. Jak spadną, to zabierają im resory i klepią z nich boki. Będziecie mogli też skorzystać z prysznica, z ubikacji i z prądu, żeby na przykład móc sobie coś na komputerze. Tylko jak będzie monsun. Z prysznicem. No z wodą wiecie już z tej historii, jak tutaj jest. Tu jest tak wszędzie górzyście, że 200 metrów to jest pod górę zawsze. Co tam opowiadania, ile krajów, ile kilometrów zrobiliśmy, gdzie byliśmy. Najważniejsze, pokażcie kampera. Kamper jest najważniejszy. Cofałaście? No ale rzeczywiście. I teraz tak nie jest, że w ogóle oni tej wody nie mają, bo jest rozprowadzony system rur i zbiorniki, które działają w ten sposób, że raz w tygodniu, w środę ten zbiornik jest napełniany i potem też cały tydzień muszą sobie z tego korzystać. Plus muszą jeszcze sobie zaplanować, jak przez ten tydzień wygospodarować tą wodą, tak. Dlatego że następne napełnienie będzie znowu za tydzień. Także no niby ona jest, ale jest jej mało. Ale mało, bo teraz tak, używana jest ale gdzieś tam do spraw różnych. A najważniejsze to, co chce zrobić Dave, to zbiorniki, które będzie robił, które będą magazynowały tą wodę, one mają przyczynić się ku temu, żeby te wszystkie pola tarasowe, które
widać tutaj, znowu powróciły do swojej roli, świetności, czyli żeby produkowały między innymi kiwi, zielone groszki i tak dalej. Sobie sadzą różne tutaj rzeczy, bo przez to, że nie mają przez okres zimowy wody, oni nie mogą nawadniać tych pól. No i dlatego to jest takie ważne, żeby wrócić z wodą w okresie, kiedy nie ma monsunu, kiedy nie pada, bo w innym przypadku no, wieś się i tak wyludnia, przez to, że nie mogą uprawiać tej roli, nikt teraz nie uprawia, bo nie ma jak nawadniać, a życie jest w takiej sytuacji, gdzie ta woda jest reglamentowana, my też coś o tym wiemy, bo mamy to samo w kamperze, dlatego rozumiemy to bez żadnego tłumaczenia, dlaczego tak ta woda jest potrzebna. I jeśli uda mu się wybudować ten wielki zbiornik, który ma w planach, bo on jest naprawdę ogromny jak na budowanie, czy właśnie zastanawiamy się, jak możemy mu pomóc w jakiś sposób, nie wiem, mechanizację jakoś tu wprowadzić, może jakąś zbiórkę, nie wiem, no, tu ciężko jest ogólnie coś takiego ogarnąć jak fundacje, jak jakieś zbiórki, ale może coś wymyślimy, to Wam jeszcze powiemy w tym wideo. Niestety tutaj rynek indyjski, bankowy, on jest dosyć mocno infantylny i nie można przelewów międzynarodowych tak prosto zrobić. Dave musiałby bardzo dużo rzeczy tłumaczyć, więc jeśli chcielibyście pomóc, ale nie chce Wam się przyjeżdżać tutaj na miejsce, ale chcielibyście tą wioskę w jakimkolwiek stopniu finansowo wesprzeć, to tutaj po raz kolejny swojej szczodrości udzieliła nam Kasia, która tym wszystkim się zajmie. Do której mamy pełne zaufanie, także jeżeli ktoś nie ma takiej potrzeby przyjeżdżać tutaj na wolontariat, chociaż polecamy, Tak. to może na przykład w ten sposób to ominąć i wspomóc jakąś kwotą Dave'a i jego działania w tej wiosce. Na temat wody, bo to jest coś na zasadzie, tak jak woda w Afryce, tam jest bardzo duży biznes tym zrobiony i bardzo wiele jest firm, które pomagają na temat wody, a tutaj po prostu realnie mieszkańcy tego potrzebują i jest bardzo mało ludzi świadomych tego, że warto to zrobić, a Dave jest taką osobą, która wie, że jeśli to uda mu się zrealizować, to wszystkim będzie żyło się lepiej. Co to tam mieszka? I to jest to jedyne źródło, które działa w zimie, tak? Tak, ale w kwietniu już kapie. A monsun się zaczyna w czerwcu. Jak Dave wykopie tą dziurę na górze, to jak monsun napada, to ta woda zostanie zmagazynowana w tym jego zbiorniku retencyjnym i będzie potem sobie przez następne pół roku ściekała przez góry, filtrowała się i zasilała to naturalne źródełko. 15 litrów na głowie. Tak się transportuje wodę, jak właśnie się chce mieć czystą do picia. I okazało się, że rysunek, który wozimy od Armii Staru i który tłumaczyliśmy, nam wychodziła jakaś modlitwa taka właśnie rzeczywiście, ale już wiemy, gdzie tą modlitwę zastosować. Tak, bo ja Wam przeczytam, jak to... poczekaj, może zrób takie zbliżenie, bo my to przetłumaczyliśmy w końcu. się tym zainteresowaliśmy, co to jest i... Właśnie, co jest? Jak ktoś nie pamięta, to jest to. To jest to i te litery mówią o tym, że to ma takie znaczenie. Bo o Boże, Ty nas stworzyłeś, opiekujesz się nami. Twoja wielka chwała jest wszędzie w cieniu. Istniejesz w każdym przedmiocie stworzenia. Nad Tobą rozmyślamy, prosząc o Twoje miłosierdzie. Boże, prowadź nasz intelekt najlepszą drogą. Ogólnie Dave nam powiedział, że tutaj jest taka intencja, że jak się coś zacznie, to się zawsze skończy. I teraz zostawiamy to Dave'owi, bo jeśli coś rozpocznie, to skończy, a tu jest kwestia, ojejku, jakie to zakurzone w ogóle. No wczoraj jechaliśmy długo po takich drogach. Dziękuję, jak ładnie mówi. I to jest właśnie na tą dziurę, którą kopie nasze życzenie tego, że mu się to spełni. I don't understand, sorry. This is a wish for your finish your hole. As the man do this different way on the shoulder. Ah, okay. Yeah, and another one also. Czyli mężczyźni noszą tak. Yes. Yeah. Okay. Yes. O, mam klimatyzację w uszy. Ale jest zimno, fajna. Dobra, pokaż, ja to utrzymam na głowie. Ej, tak jest wygodniej. No dobra, tylko teraz ty niesiesz z ręką, one bez rąk, dawaj. Nie no, bez rąk to... Taki balans musisz mieć, żeby to nie spadało.
Chociaż one używają ręcznika jeszcze. No dobra, próbuj No, tak. one mają ręcznik, ale czy ten ręcznik im pomaga? Ty, bo ta woda, ona się cały czas przelewa. Dlatego i to mówiłem, jest że tam ma utrudnienie. dobry skill, bo mimo tego, że woda się chluptała. Poczekaj, a jak tak? Nie, dalej się przelewa, ona się rusza. Ciężko jest nieść coś takiego, co się rusza. To lata praktyki były. Tak, to ja musiała od dziecka zacząć. Ręka, ręka. No i jeszcze szyję mam za mało wyćwiczoną, to pierwszy dzień. A one tutaj idą, rozmawiają przez komórkę. No czekaj, pomieszkam tu tydzień, to będziemy rozmawiać, a nie pierwszy dzień. Teraz transport siana dla zwierząt हाँ वो ऐगे बोलते हैं odbywa się w identyczny sposób. Oczywiście też na głowie. Muszą być bardzo silne te szyje. प्रधान जी प्रणाम जी प्रणाम तो मैं बैठा जब आप घर में नहीं जगह Jestem pod wrażeniem. Tutaj są trybuny, tutaj dziewczyny nam pokazują układ. Chciały koniecznie zatańczyć przed groszkiem. Ale nie wiem, różowa sukienka, tak? To jest różowa sukienka, to jest piosenka, którą słyszycie. Mam nadzieję, że YouTube'em nie wytnie nam. I proponuję zwrócić uwagę na tą dziewczynkę w... jaki to jest kolor? W różowym właśnie sweterku. Ma połamaną rękę, zobaczcie jaki układ robił. Po występie wymiana doświadczeń. O, już zobaczyły mnie. O, już będą pozować. Teraz się nie boją. Co tam porozmawiałaś z nowymi koleżankami? No dalej tańczą, są w swoim świecie. Opowiadają mi, że tutaj dziewczynka miała wypadek, wywróciła się i ma złamaną rękę. Oglądamy sobie kolczyki, bo dwie mają w nosie już. Co ty mówisz? No, To ja nie widziałem. no jak nie? Tutaj jest w nosie, proszę. Nie bój. Don't scare it. Tak, to była taka jedna przyjechała i kradła dzieci. Mają w nosie. O. A, no dobra, teraz widziałem na kamerze. I te dwie starsze, tak jakby w którymś wieku już ten kolczyk był taką normą, a te są chyba za małe jeszcze na kolczyk. Ale ta ma pomalowane paznokcie na czarno na przykład. No English. No English. A-Y-N-O Sunday. Tu jeszcze ciekawostka, ta pani idzie po wodę dopiero do tego źródełka, gdzie my byliśmy. Jeszcze jakie ma naczynie. Takie miedziane, więc dla tej wody to jest bardzo zdrowo, żeby z miedzianym naczyniem. Indian sun, I walked across the mountains, over the hills of green, but I couldn't find you by the horizon. I guess you're beyond my reach. Nights falling too fast to know if I'm ready. Your gleam is all I've got, so rise over my path, over my story. Show me which way to go, 'cause I don't know how to be. Jeśli idea wolontariatu Was nie przekonała, to może przekona Was coś takiego, czyli
Ciekawostka przyrodnicza, a mianowicie chcieliśmy dotrzeć do źródeł Gangesu, ale jak zaczęliśmy drążyć, gdzie te źródła się znajdują, to okazało się, że ich jest tam 5 czy 6 gdzieś w Himalajach i ileś tam mniejszych rzek łączy się w punkt, który w końcu nazywa się Gangesem. I właśnie do takiego punktu dojechaliśmy. On jest przy bardzo ruchliwej drodze, ale całe Indie są przy ruchliwej drodze. Tak, ale jest to bardzo piękne miejsce, dlatego że tutaj te Himalaje są nadal. Kolory tych dwóch rzek, z których powstaje Ganges i od tej pory nazywa się Ganges, bardzo pięknie się przenikają. Z tej strony ta jaśniejsza rzeka to jest Bhagirathi, ta rzeka mniej rwąca to jest Alakananda. Tego dowiedzieliśmy się też od Dave'a, który prowadzi właśnie ten dom, żeby można było przyjechać i zrobić coś dobrego dla mieszkańców wioski, że właśnie tutaj to jest bardzo święte miejsce, że można się wykąpać. No znaczy ogólnie wszystkie miejsca tak. nad Gangesem są święte. Ale to jest szczególnie, bo się łączy. Bardziej święte i mniej święte i to jest rzeczywiście z tych takich szczególnych, ale wszystkie miejsca są święte. Więc taka ciekawostka w międzyczasie, jakbyście jeszcze zastanawiali się, czy warto tu przyjechać. Shine